Dzień dobry, drodzy Państwo, witamy w Wietnamie. Ona wtedy to się nie dzieje, nie? Na tę chwilę czekałem 16 lat. Tak, zimna woda. Spędzimy tutaj 10 dni, zaczynając od Hanoi, Halong Bay, Songdong w jaskini i 4 leniwych dni w pięknym rezorcie na Ninh Bach. Może Was dziwić, że dość zimowe te ubranka, ale tak, w Hanoi temperatura w styczniu i w lutym to około 15 stopni. Niech Was nie zwiedzie, że Wietnam gorący. Na południu owszem, ale od południa do północy to 1700 kilometrów, czyli różnica w temperaturach jak pomiędzy Rzymem a Londynem. My jesteśmy tym razem przygotowani i lecimy na zwiedzanie miasta. Oczywiście w najlepszym towarzystwie. A mówiąc najlepsze towarzystwo, to oczywiście Dariusz, Urszula, Krzysztof, ale i Łukasz, czyli nasz oprowadzacz po Wietnamie. Znacie go z poprzedniego odcinka. Zbieramy się kanoi intensywnie, zaczynamy od dobrego pho, bo trzeba rozgryźć żołądkiem cały. Zapraszam. Pomelo, największy z cytrusów i przodek grejpfruta, pochodzi właśnie z Wietnamu. Spotkamy go nie tylko jako popularną przekąskę, ale także w świątyniach, gdzie często składany jest w ofierze. Come in. Ekstra fajnie. Tak jemy. 3 motory? Lepiej na siedząco. Pho się różni między pho północnym a południowym. I taka pierwsza różnica jest w tym sosie. Pho północne ma domowej roboty sos chili. No jakby to była, no tutaj w Hanoi nie ma knaj południowej, ale gdybyśmy mieli na południowym, to byłby kupny. Tutaj macie czosnek w zalewie octowej z chili. Oczywiście papryki chili, im bardziej zielone, tym ostrzejsze. Lemon. Więc tą zupę samemu sobie doprawiać. Będziemy mieli zupkę z wołowiną, która się ścina w tym wywarze i jest po prostu przed... To swoje. Nie, ja... Oj, Jezu, Więc dla Wietnamczyków to jest danie, nie zupa. I co przez to wynika? Że oni wyjadają gęste, a zostawiają wodę. Wodę sobie tylko doprawią, więc jak zjedz mięsko, wodę zostaw. Ciasteczko. Chruścik byśmy to nazwali po polsku. No właśnie, który tak wrzuca wygląda. się do zupy, po to, żeby on namógł i tą resztkę zupy jeszcze dodać. Nie patrz, to nie ostatnio wchodzi się. Dostęp wychodzi. No i w Azji jest fajnie siorban, więc wszyscy siorban. Łukasza, pokażesz proszę raz jeszcze, jak się je na chłopa, jak na arystokratę? Nie no, nakładam się po prostu w ten sposób, że nabieramy i jemy tak po prostu. Natomiast arystokracja kiedyś po prostu, żeby się nie poplamić, nabierała. Tak średnio to idzie, widać, że... Widać, że chłop. No ale powiedzmy, nakładka na łyżkę, żeby nic nie zwisało i wtedy z łyżki. Uwaga, Magda je na damę. A że każda dama ma swojego chłopa? To siorbanie słyszę na lewo. A teraz mogę już włożyć... Nie zbija się kij. O, patrz, widzisz, jak o tobie myślę? Ja nie chcę, dziękuję. Proszę, na zdrówko. Ty jesz. Sama ty jesz. Pho zaczynało jako prosta zupa portowa gotowana na mięsie wodnego bawoła, które było twarde i ciągnące. Dopiero gdy w XVII wieku Francuzi sprowadzili do Wietnamu wołowinę, zaczęto jej używać w pho. W ten sposób zupa, pierwotnie danie portowe, stała się daniem miejskim, które z czasem urosło do rangi kulinarnego symbolu Wietnamu. Jak ona by zaczęła sprzedawać nieświeże jedzenie, to szybko by się rozeszła fama potem, już by nie mogła sprzedawać. Przepyszne, ale ja nie wiem, jak te chłopy są w stanie taką całą miskę prowadzić. Chłopy, widziałaś te babeczki? 40 kilo? Taka babeczka 40 kg opędzluje taką miskę? Pewnie, że tak na śniadanie, jak najbardziej. Trzeba mieć energię aż do 12. O 12 idziemy na lunch. Teraz zobaczcie, jaka jest różnica w jedzeniu. My żeśmy wypili całą zupę i kluski zostawiliśmy, a chłopaki opierdzielili wszystko gęste i zostawili zupę. A ty, no bliżej mamy, zobacz. Xin ciao! Teraz godzina w rikszy. Jezu, ja taki chudy i będzie ty grubasów. Mam nadzieję, że
Ten pan, który wiezie chłopaków, zjadł dzisiaj duże fo. Pan waży połowę Krzyśka. Na razie jedziemy 5 na godzinę. Oto świątynia literatury w Hanoi. To coś więcej niż zwykły zabytek. To dawna kuźnia konfucjańskich mędrców założona w 1070 roku. Była miejscem, gdzie przyszli urzędnicy cesarscy zgłębiali nauki Konfucjusza, czyli coś w rodzaju starożytnego mentoringu o tym, jak być mądrym, uczciwym i dobrze zarządzać państwem. Dziś spacerujemy po dziedzińcach otoczonych pagodami i ogrodami, ale kiedyś uczniowie przyswajali w tych murach zasady ren, humanitarności, li, etykiety i sprawiedliwości. Egzaminy były tak trudne, że zdawała tylko elita, a nagrodą była życiowa kariera przy cesarskim dworze. Magda, nie zdałabym tutaj egzaminów w Walencji, jakby była w pomieszczeniu, w którym nie można ściągać. A tak to wyglądało. Tutaj mamy odtworzenie, w jaki sposób studenci zdawali egzaminy. Magda, co masz chce? Darek wygląda na to, że zdał wszystkie egzaminy i wróci teraz do swojej wioski, prezentując i służąc całej wiosce swoją wiedzą. Na koniu do Łodzi. Służę. Na koniu do Łodzi. Czujesz się mądrzejsza po pobycie w tak oświeconym miejscu? 100%. Wchłonęło każdą dziurą. Tylko Pomodliłam się o to. Że 0 razy coś dalej daje 0. mądrości Konfucjusza, które pewnie i wy znacie, to nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. No, brzmi mi znajomo z ust innego mędrcy, a w zasadzie z testamentu, chyba starego. A drugie hasło, które uwielbiam i nie wiedziałam, że jego twórcą był Konfucjusz, to prawdziwa chwała to nie upadać, ale podnieść się za każdym razem po upadku. A, już wyczaiła. Z cyklu znaleźć lokalną dobrą kawę, oto jesteśmy. Kawka przepyszna. Ale wszedłem do środka. Warto było. Ciasto też w kubeczku. Nice coffee. Kolejne miejsce, które zwiedzamy, to Hanoi Hilton. Nie, to nie hotel. To ironiczna nazwa więzienia Hoa, które najpierw służyło Francuzom do przytrzymywania Wietnamczyków walczących o niepodległość, a później stało się obozem jenieckim dla amerykańskich pilotów podczas wojny w Wietnamie. Dziś Hanoi Hilton funkcjonuje jako muzeum, które, można się domyślić, przedstawia historię w sposób trochę propagandowy. Tortury i brutalne traktowanie dotyczyły głównie Wietnamczyków walczących o niepodległość, a ich losy zostały ukazane w szczegółach. To jest kanał, w którym była druga próba ucieczki. 100 więźniów próbowało uciec z tą przerwą. Tylko 5 się udało, a to jest druga, ponieważ po pierwszej, gdzie więźniowie uciekli po prostu takim zwykłym kanałem, Francuzi zamontowali kraty i te kraty zostały przepływowane. Z kolei Amerykanie, których los zależał od wietnamskich władz, według oficjalnej narracji cieszyli się dobrą opieką. Będąc w niewoli, grali w bilard i szachy, mieli dostęp do lekarzy oraz elegancki zestaw podstawowej higieny, zupełnie jak w hotelu. Stąd nazwa Hanoi Hilton. Thank you. Na przekąskę pomiędzy więzieniem a kolejną atrakcją Pomelo, lokalnie. Jadąc na lunch mijamy katedrę Świętego Józefa, lokalną neogotycką wersję paryskiej Notre Dame. Zabytki są jednym z nielicznych pozytywnych śladów kolonialnej przeszłości. Po schodkach prawie że do raju, ale tak naprawdę na rooftop knajpę, którą wyczaił Łukasz. Zresztą czego tutaj nie wyczaił Łukasz? Cała ta wycieczka jest ułożona od A do Z przez niego. I bardzo wam polecam, bo to jest zupełnie inny experience, kiedy zwiedza się obce miasto z kimś, kto zjadł zęby na takich wycieczkach, pokazuje ci super miejsca i opowiada ekstra historię. Bun Cha, kultowe danie Wietnamu, to połączenie makaronu ryżowego, słodko-kwaśnego sosu rybnego, wieprzowych klopsików i kawałków karkówki, a także zieleniny. Najlepiej smakuje z piwem, bezalkoholowym. Za mamusię.
Bumcia to danie na tyle kultowe, że to właśnie jest jak Barack Obama w 2016 roku podczas wizyty do Wielkiej Smakowici. Tak. Dotarliśmy do kultowego miejsca w Wietnamie. Widać nie tylko my, bardzo tutaj tłocznie. Ale panie. Co najważniejsze, po środku, moi drodzy, znajdują się tory. I 2 razy dziennie jeździ po nich pociąg. Jak nie zostawić pamiętnej foteczki i filmu, tylko pamiętajmy, żeby szybko się usunąć, kiedy usłyszymy, że pociąg jedzie, bo były tutaj wypadki, gdzie ktoś nieumiejętnie, zagapiwszy się, stracił życie. To jest głupie miejsce. Jak na stracenie życia. Zresztą każde miejsce jest na stracenie życia. Nie wiem, czy to przetrwa. Fantastyczna. Łukasz, jeszcze raz o tej symfonii smaku, poproszę. Jak włożysz łyżeczkę i odbierzesz od dołu mleczko, kawkę i jajko, to i to spróbuję. Symfonia smaku. Smakuje jak tiramisu. Let's order tea. Wygląda jak tiramisu i smakuje jak tiramisu. Kafe cium. To pozostałość po Francuzach. Druga dobra rzecz, postkolonialna. Kawy nie było, zanim Francuzi tu przyjechali. Oni ją przywieźli, oni nauczyli lokalsów ją pić, ale problemem było mleko, dość drogie i nieosiągalne. Żeby sobie umilić twardy, mocny smak kawy, postanowiono wrzucać jajo i ta tradycja została do dziś. W praktyce mamy kogel-mogel, czarną kawką i Mleko skondensowane na dole. tak, tam jest jeszcze mleko? Tak. A jest. O to chodziło z tą symfonią smaku. Chronię iPhone'a, żeby mi nikt nie wdechł. Dariusz wymyślił dobre ujęcie. Czy wyjdzie? Nie ja wymyśliłem. A, czyli w razie czego, jak zepsujemy iPhone'a, to fakturka do ciebie, Łukasz. Ale nie zepsujemy. Nóżki nie wolno. To są przepisy BHP. Podobno będzie jechać szybko i będzie pochylony. Dlatego mamy trzymać kolana blisko. Jedzie! Przeżył! Telefon przeżył, a ujęcie dobre? Wow! Atrakcja taka, że jak pociąg przyjechał, to wszyscy i lokalsi, i turyści klaskali z zadowoleniem. Można ze zwykłego pociągu zrobić experience? A teraz idziemy na kolejną rzecz, można by powiedzieć zwyczajną, a jednak niezwyczajną. Czyszczenie uszu. Tak, moi drodzy, tutaj w Wietnamie to całkiem normalne. Idziemy oczyścić z... Ja mam czyste, ale idę tak dla experience'u. To ty oczyścisz ze złych duchów. Co ci powie ChatGPT o czyszczeniu uszu? To bardziej tradycja niż rytuał. Wietnamskie czyszczenie uszu to nie tylko zwykła higiena. Doświadczeni specjaliści używają zestawu narzędzi, które możecie zahipnotyzować. Tak określają niektórzy, że to hipnotyzujące doświadczenie. Inni z kolei mówią, że nieprzyjemne, bo jak ktoś gmyra w uchu, to dość dziwnie. Po której stronie balustrady my będziemy? Ja w ogóle nie wiem, czego się spodziewać. Mam nadzieję, że bębenka nie przebiją. A ja sprawdzę, czy sterylnym narzędziem, bo jak już kłuć, to przynajmniej czysto. Menu? No, Urszula, wybieramy. Poproszę trzecie od lewej. Dariusz. I żeby była jasność. Only pure massage. Magda się dla was poświęca. Poprosiłam, żeby zjadła cukierka, ale powiedziała, że muszę tylko pod warunkiem, że to nakręcę. Słuchajcie, to jest cukierek Nieotwieralny. ze steka. O. Mięso? No chyba tak. Nawet lepiej, bo to mięso mielone w smaku. To jest flavor, to jest stara, to jest jakaś turbochemia, nie? Ten, co Coca-Colę pije codziennie, 2 litry. 2 puszki to nie 2 litry. Dodaj Red Bulla. Nie piję Red Bulla. No nie wiem, w którym roku opublikujemy tego vloga, żeby był aktualny, ale może do tego dojdziemy. No niwki pierdział. Ładnie.
No jest klimat do dłubania. Babcia na katafalku. Ja miałem na uszy iść, a nie na wzrok. A oto asortyment, którym będzie się posługiwać nasza specjalistka. Ja nie wiem, będziemy tu godzinę. Wyobrażacie sobie, jak można przez godzinę dłubać w uszach? Zaraz tego doświadczymy. Po miłym mizianiu po twarzy przeszliśmy do konkretów. Teraz wkładamy. Moja pani ma latarkę, lejek, który wsadziła mi w ucho i no i tam grzebie pani. Ale słuchajcie, to jest mega przyjemne, albo mam super delikatną panią. Wosk, dół. Dym. Nie, to na przykład jak tym największym piórkiem to Jakiś niemowlak? Jak tam Dumbo? Co? Fajnie? Jak? Dumbo? Słucham? A, czyli gorzej. Nie, chyba nie słyszę różnicy. Ale gmerała, co? A lubimy tak. A u ciebie jak? U mnie świetnie. Słyszysz więcej? Tak. Kiełbaskę? Idziemy. Jak się okazuje, na tym przejściu jedzie się zarówno do przodu i do tyłu. Ruch jest dwukierunkowy. I jak idziesz, to nie zatrzymuj się i nie cofaj, tylko po prostu idź. Możesz też zrobić ruch pod tytułem Stój na Mojżesza. To jest gotowana kura na kleistym ryżu. No i on był właśnie zniesiony z otorzem, więc duchy się już najadły. Teraz mnisi. Dobrze Łukasz mówi, że zrobili sobie wystawkę. Proszę. Reklama dźwignią Hatlock. Product placement, tak. Amerykański product placement. Bo Oczywiście przecież nie można robić tutaj foto i wideo. duchy muszą się napić, więc dlaczego miałby się nie napić tej konkretnej wody? This seven, and this one guy, he will hardly die idiot. A ta kończyna to... Ogromna kolonia żółwi. No nie, Wszystkie żółwie, jak doszliśmy tam do muzeum, to są nawet takie... To wygląda na takiego maciupeńkiego, a choć podejdziemy z boku, Machu Picchu. to od razu widać, że kawał żółwia. Że nawet nie jestem w stanie go objąć. Widzisz? Dobrze, że żonę jesteś w stanie objąć. Ty jakbyś taki żółwiem chodził spać. Dziwnie, nie? Musisz z takim... A wy na mnie mówicie, że tak. Żółwie, na które patrzyliśmy, zostały zakonserwowane. Daje się im około 400 lat. Są powiązane z historią, z legendą, według której w okolicach XV wieku cesarz pokonał armię chińską dzięki mieczowi, który właśnie podarował mu żółw. Wypływając z jeziora, miecz został przez żółwia skonfiskowany zaraz po wygranej bitwie. Miecza nigdy nie odnaleziono. Żółw to istotne zwierzę w kulturze Wietnamu. Obok smoka, feniksa i jednorożca to symbol tego kraju. Jest ucieleśnieniem wytrwałości i stabilności oraz tego, że pomału, a jednak do celu. Żółw przetrwa wszystko, każdą burzę. Ciężko się z tym nie zgodzić. Powoli do przodu. Właśnie to... Nie, patrz, możesz te 3 miliony, widzisz? No. Spodziewałam się wielkiego pliku, a dostałam, ekwiwalent, ale grube, same grube. Twoja kolej, milionerze. Chyba pierwszy raz w życiu będę milionerem. I to w kieszeni. Gotówkę. Te nasze miliony, 3 miliony na głowę, to ekwiwalent $140. Nie wydaje się dużo, a z drugiej strony Wietnamczyk za tyle musi przeżyć miesiąc. Taka tutaj jest średnia stawka. Cenię to w Wietnamczykach, że szukają rozwiązań zamiast problemów. Po co komu sklep, fryzjer, skoro można na ulicy też siostrzy? Wchodzimy do Café Fosso, kawiarni ukrytej za sklepem odzieżowym. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to chwyt na turystów, żeby było bardziej tajemniczo, ale okazuje się, że jest w tym więcej praktyczności, o czym za chwilę opowie Łukasz. To jest jedna z takich ukrytych kawiarni. Hanoi przez wąską zabudowę to jest często, że coś jest z przodu, czyli tam sklep z ubraniami, a z tyłu jest przepiękna kawiarnia z ogrodem w środku, bo tu mamy przerwę w dachu.
Także co? Soczek, kawka, ciepła herbata. Kawiarnia mieści się w ponad 100-letnim budynku wypełnionym zabytkowymi chińskimi artefaktami. Lokal ma aż 3 piętra, a na samej górze znajduje się taras z widokiem na miasto. To świetne miejsce, by napić się kawy lub herbaty, 2 napojów, które w Wietnamie mają wyjątkowe znaczenie. Herbata od wieków, a kawa od czasów kolonialnych. Hotel, w którym się zatrzymaliśmy, jest tak elegancki, że mówią do nas bonsoir, merci, voilà. Sofitel. 3 raz? 3 słowa zagraniczne na raz? Tak, Darku, niektórzy potrafią. Pokażemy wam pokój, chociaż troszkę już pewnie będzie bałaganik. Klasycznie, ładnie. Ale spędzimy tu 3 minuty, przebieramy się i lecimy na kolację. Na start Dariusz został naznaczony podwójnym krzesełkiem. Ale mi mnie złamał. Jesteśmy w lokalnej hanojskiej knajpie, która się nazywa Bia Hoi. Bia Hoi znaczy to świeże piwo. Plus do tego różne jedzenie, które będzie stawiane. Mamy pełną kartę. I to co chciałem powiedzieć. Prosta i przejrzysta. Będzie wołowina, będzie tofu, będą warzywa, będzie też wino ryżowe i bananowe, także dam wam na ciebie posłuszę. Podwójne krzesełko! Będzie deser? Ja nie. Mocne jakieś te szklanki, to są tradycyjne szklanki wyrabiane w jednej wiosce pod Hanoi do Bia Hoi. One są robione z tłuczonego szkła. Jest sztuczki tak zwane. Tak jest. Patrz na mnie, jak mi zakochany, jak mi piwo. Ale nie piwo pi. Zdjęcie nam robią. I teraz się patrz na film. Słuchajcie, teraz nosimy teraz po wietnamsku. Daro nie lubi z dziewczynami, ale z Krzysiem może. Słuchajcie, teraz po wietnamsku. It's done, okay? No. No tak. You still have the flag. Okay. Okay. That was the second one. Okay. Jak ktoś do was podchodzi i mówi ciam pam ciam, to się jest 100%. nie słuchajcie się, bo to oznacza do dna. No. Okej, na mój, czyli pół na pół. Na mój. Wietnamczyk wam jeszcze obróci szklankę. Brawo. Nie takie rzeczy i nie z winem i nie z piwem. Ja myślałam, że ja jestem madafaka, że wypiłam piwo w 3 minuty. A tu proszę, obok siedzi taki, co pali fajka. Większy wyluzowaniec. Ciam. Very well. Yeah, that's how we do it. Danie z południa. Ryż kiszoną kapustą, ale nie kimchi. We're communists. Yeah. Keep one. Communists. Slow down, man. Hej, siup, Hey, sure. zmiana dół. Hej, siup, zmiana dół. Hej, siup, hej, siup, Hej. Hey, shoot. zmiana Mana. dół. Do. Mana do. Mana do. Łukasz, a co tam jest na górze? Tam mieszkania. Oni tutaj na nas zamykają, później. Właściciele knajpy. Blisko do roboty. W korkach stać nie trzeba, A wiesz dlaczego na górze? bo na górze Żada róże. jest. To też. All we hear is Radio Gaga. Prosto z baru przyjechaliśmy do miejsca nieco bardziej poważnego. To plac, na którym Ho Chi Minh w 1945 roku wygłosił wizję, jak to byłoby być krajem wolnym, a 30 lat później słowociałem się stało. Tak, jesteśmy na placu Ba Dinh, na którym znajduje się mauzoleum Ho Chi Minha i na którym codziennie rano i wieczorem, jesteśmy akurat wieczorem, następuje rano wciągnięcie, a teraz ściągnięcie najważniejszej flagi Wietnamu przez Gwardię Honorową Wojskową. Dla mnie obserwowanie, kultywowanie narodowości to jest coś pięknego. Troszkę mi tego brakuje w Polsce, bo zazwyczaj jest to w kontekście kłótni, waśni, wojny albo ciężkich wspomnień. Dlatego lubię tu być, lubię patrzeć na to, jak ludzie są dumni z tego, że są Wietnamczykami i to się dzieje, słuchajcie, codziennie, rano i wieczorem.
Wieść gminna niesie, że Ho Chi Minh wcale nie chciał mauzoleum. A przez 24 lata niepodległości Wietnamu mieszkał w drewnianym domu, nieopodal, w zasadzie naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Skromny człowiek, którego wizja Wietnamu nie zakładała takich celebracji po jego śmierci. No ale bohatera trzeba czcić. A przynajmniej tak myśli większość. I to się teraz dzieje codziennie, rano i wieczorem. Come on! I poszedł. Jakby komuś mało było pociągu z rana, to jesteśmy tutaj 12 godzin później i znowu pojedzie pociąg. Jest 2 beers, please. Siadamy i będziemy podziwiać. Lifetime experience. Będzie pociąg Kula, zobaczysz, że będzie. Dzień dobry, drodzy Państwo. Nasza przygoda w Hanoi się już skończyła, a za chwilę zacznie się przygoda w Halong Bay. Jechaliśmy 2 godziny busem, żeby dotrzeć do portu i już za chwilę zacznie się nasz boarding. Oto nasz podróżnik, nasz sławny Dariusz. O, tu mnie widać. Tam masz coffee machine, pan powiedział. Jakbyś chciała. No chciałabym. I co z tym zrobisz? Nie mam hajsu, daj hajs. Ja mam. Masz to masz. Może to wina jetlaga, może niskiego ciśnienia. Na razie jest nam dość chłodno. Wszyscy jesteśmy rozespani. I tak w skali 1 na 10 z chęci na przygodę to taka mocna 2. Ale za chwilkę się to zmieni. Dokładnie. Póki co, takie pierwsze wrażenia to, że przyjechaliśmy do opuszczonego miasta. Silent Hill City. Silent. Nie ma kawy, są tylko stragany z podróbami i trochę turystów w autokarach, a bloki są niedokończone, puste, obdrapane, wieje bidą. A miały być luksusy z tymi malaczyńskimi, co? No i widzicie, jak to jest? Ja się na tuli miejscu. Tak nie cieszył, bo nie ma outbilk. No, wiedziałam. Mniejszym speedboatem płyniemy do docelowej łódki 45 minut. Założyć. Najbardziej podoba mi się widok Widok jest z balkonu. Albo ty. Ale nazywając czy po imieniu, to jest chłodno. No witamy w luksusach, witamy. Housekeeping! Poznam cię po głosie, choćbyś mówiła cokolwiek, więc nie dałam się nabrać. To wiemy, gdzie oglądamy telewizję i gdzie są imprezy. Jedna koala, a 2 Koalicy. Co? Policjanci. Zwiedzanie Halong Bay sprowadza się do patrzenia w okno. Faktem jest, że pięknie. No ale do wody minie prędko, bo dość chłodno. Po godzinie cruzowania pojawiła się atrakcja. Przypłynęła pani łódką, tylko po drugiej stronie. To są takie floating shopsy, gdzie możesz sobie kupić lokalne chipsiki albo popcorn. Pani odpływa, faktycznie idziemy na drugą stronę. W lewo. Znalazłyśmy zgubę, będą chipsy. Green Pringles.
Nie tak chytrze, Ula. Wziąć sneakersy Dareczkowi? And for me, pearls, please. No bo są tam takie. Są tam. Nawet złote perły, słuchajcie. Wziąć Dareczkowi sneakersiki? No to są wasze konszachty. W jakim kondonie? Opakunku. Targować się trzeba. Pani za 2 paczki Pringlesów, 3 sneakersy. Najlepiej, ona to zawsze tak konkretnie 500 albo jakby nie. No jak, no słuchajcie, chcieli od nas $30 za 2 4 paczki. snaki, Tak. no bez przesady. Stanęło na 500 000 wariatów. to i tak sobie Dareczek, sporo. jesteśmy uratowani, są sneakersy. No i przygoda tego dnia już się zakończyła. Jest też druga przygoda zaplanowana przez organizatora. Można zjechać na zjeżdżalni, popływać, ale na pół łódki, czyli 45 osób, nikt się nie zdecydował. Chętnych brak. Nie dziwię się, bo zimno. Pięknie. Towarzystwo w jacuzzi kusi. W sumie? Dariusz i Krzysiek w wieku 80 lat. No, 70. Panów tak specjalnie rozmyłyśmy, żeby nie było. Przebrać? W nasze najładniejsze bikini i co? Hop siup. Kilka godzin później nadal podtrzymuję moje pierwsze wrażenie, że Halong Bay to Phi Phi Island, tylko w dużo większej skali. 127 razy większa powierzchnia i większe, bardziej masywne skałki, ale z tego samego tworzywa wapienia krasowego. Jesteśmy tutaj w porze suchej i moglibyśmy być w porze wilgotnej, wtedy moglibyśmy się kąpać, ale temperatura powietrza i jego wilgotność, parność byłaby tak nieprzyjemna, że nie wiem, czy to byłoby najlepsze rozwiązanie. Przyjeżdżając tutaj w klimacie i timingu proponowanym przez Google'a, ChatGPT, doświadczacie tego. Takiej przedwiosenki albo jesienki. Chłodno tu. Chłodno i nie do końca chce mi się kąpać, ale bardzo przyjemnie się siedzi. Trochę tak jakby być na Mazurach jesienią. Też ładnie. Po 2 dniach biegów przez płotki w Hanoi miło tak wychillować. To prawda i trochę restartu przed jaskinią. Ja chyba jeszcze nie wiem, co mnie czeka, ale Będzie fajnie. mówią, że hardcore. To Dareczku, żeś sobie ptaśka w klatce zamówił. To jest, słuchajcie, biforek, bo za godzinę zaczynamy Afterek. prawdziwą kolację. To help you to prepare for tomorrow, we have also provided the latest weather. You can start your day from 6:15 and it will be cloudy. Ty mówisz, że kluska. A przecież kluska. Co ty My father live in Russia long time. My mom Russian teacher. Poważnie? Yes. Nie. Yes. Da! Ah, хорошо. Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzisiaj atrakcja od samego rana. Jest nas 3, bo jeden z nas zrezygnował. Zgadnijcie, kto. I oto zwiedzanie wyspy na rowerze. Wielkie brawka dla nas, że nie wybraliśmy opcji na leniuszka. Wietnam nie słynie z rozbudowanego systemu pomocy socjalnej, ale są miejsca, gdzie rząd inwestuje w infrastrukturę. Wyspa Cat Ba, część Parku Narodowego i obszar wpisany na listę UNESCO, jest jednym z takich wyjątków. Inwestycje te wynikają częściowo z potrzeby wsparcia ekorozwoju, na który lokalna społeczność nie mogłaby sobie pozwolić, a częściowo z chęci wykreowania pozytywnego wizerunku. Turyści mogą wówczas zobaczyć prawdziwą wietnamską wioskę w jej najlepszym wydaniu. Trzeba jednak pamiętać, że nie każda wietnamska wieś jest tak zadbana.
Z ciekawostek, kiedy jest nowy rok kalendarzowy Tet, czyli wielkie święto w całym Wietnamie, pierwszego dnia tegoż roku nie wolno sprzątać domu. Dlaczego? Żeby nie zamieść, nie wynieść szczęścia, pomyślności finansowej, no po prostu sobie nie posprzątać. Więcej niż by się chciało. We will be bouncing. No weź nie dotyka. No nie, no Magda, to się nie da. A się nie da, on umiał. No bo zaraz pokażesz, jak się da. Podtrzymujesz zdanie żony, że się nie da? Wyspa Cat Ba, na której jesteśmy, jest znana z pięknych szlaków, ukrytych jaskiń, przedzierania się przez dżunglę. Można zdobyć szczyt. Nie jest bardzo wymagający, to jakaś godzinka przedzierania się przez dobrze oznakowany szlak. Niestety tego nie doświadczamy, bo nie zorientowałam się, że można tak pięknie tu spędzić czas. W zamian co możemy zrobić, to napić się szota z kobry, pas, dać sobie stopy obgryźć rybką, pas. Mam poczucie straty, bo jesteśmy w miejscu wybitnym, gdzie był kręcony King Kong, gdzie widać, że jest cudownie i zamiast puścić się w las, to my robimy takie umpa-lumpa. Kurtka, dżinsy i plaża to normalny zestaw, jak ktoś lubi Bałtyk jesienią. Ale w Wietnamie? Na Halong Bay? No tego się człowiek nie spodziewał, a jednak podróże kształcą. Nie trafiliśmy super dobrze z pogodą, bo average temperature to od 18 do 25, my tu mamy dzisiaj z 13, więc nawet nie do ustawki, ale i tak fajnie. Taka Wenecja. Jaskińska. Na statku spędziliśmy 2 noce. To najczęściej wybierana długość pobytu przez turystów, która pozwala nacieszyć się Halong Bay. To już koniec naszej przygody na Halong Bay. Podsumowując, jest przepięknie, ale do pełni szczęścia brakowało słońca, które nie wyszło zza chmur ani przez chwilę. Listopad i grudzień to najlepsze miesiące i jest największe prawdopodobieństwo słońca, bo gdyby tutaj było słońce, to nie dość, że wszystkie widoki byłyby jeszcze piękniejsze, zdjęcia bardziej pokazywałyby tą głębię, to byłby również boat life, czyli kąpiele w wodzie, w basenie. Gramy Magdę, jak nas na statku. Bye! Darek! Wróciliśmy na pół dnia do Hanoi. Pora na przepyszny obiad i włóczenie się po mieście. Jeśli się zastanawiacie, co robimy w piwnicy, która wygląda jak po prostu dom, bo jest też domem dla wielu osób, idziemy do kawiarni, której wejście jest współdzielone po prostu z mieszkańcami kamienicy. O, proszę. Pomimo mojego wysiłku, aby znaleźć miejsce z kraftową kawą, mojego mleka owsianego migdałowego żadnego nie było, więc ja się obejdę bez kofeiny wodą. Tak. Wygląda jak suflet, a nie kawa. Na krowim. W 2019 roku Hanoi było 7. najbardziej zanieczyszczoną stolicą świata. W 2023 wskoczyło na 3. miejsce, a w 2025 osiągnęło niechlubne 1. miejsce w rankingu miast o najgorszej jakości powietrza. Trudno tego nie czuć w płucach, spędzając tu czas. Ciężko nadążyć, kiedy można, kiedy nie można, którędy chodzić. Chodź, no.
Chciałem kupić sobie takiego fajnego, poskładanego miśka, ale pan mi dał opakowanie. Myślałem, że ja kupuję złożonego. On mówi, że jak chcę kupić sobie poskładanego, to muszę 2 razy tyle zapłacić, więc idę płacić. A skąd wiesz, że w transporcie się nie Jak się trochę rozsząkuje, to sobie naprawię, ale ty wiesz, ile tam jest tych klocków? A pan teraz dzwoni do taty i mówi: tato, trafił się jakiś wariat, bierze złożonego. A kiedy myślisz, że za pieniądze kupisz wszystko, no prawie wszystko, bo w miłości nie, no ale klocki chyba tak, okazuje się, że nie do końca. No bo najpierw mi wprowadził zamieszanie w głowie, że on się rozwali w transporcie, a później mnie ucieszył, że jest tylko 4000 klocków. Mówię, dobra, 4000 to sobie poradzę. No więc jak się zastanawiacie, co Dariusz robi w pracy, to już wiecie. Pracuje. Dzisiaj zaczynamy wyprawę do jaskini Son Doong. Mam mało siły, bo wczoraj dopadło mnie zatrucie pokarmowe. Pół dnia zbierałam siły, żeby wstać z łóżka i umyć zęby, a już za chwilę przed nami 10 kilometrów marszu przez dżunglę, rzeki i błoto. No cóż, trzeba jakoś dać radę. To pierwszy dzień naszej wycieczki. Mamy czyste spodnie i czyste majteczki. Ostatnie takie zdjęcie. Do dżungli zawsze idzie się z obstawą, a do jaskini tym bardziej. Naszą ekipę tworzy 7 osób. 1 przewodnik i 6 safety assistants, którzy będą dbać o nasze bezpieczeństwo podczas zejścia w głąb jaskini. Do tego trzeba doliczyć porterów, których jest 5 razy więcej. Białe skarpetki i chrupiąca noga w bucie jest nowym doświadczeniem W dżungli. w dżungli. Aby dostać się do Son Doong, trzeba zrobić rezerwację z dużym wyprzedzeniem, na przykład rok wcześniej, tak jak my to zrobiliśmy. Son Doong jest największą jaskinią na świecie, maksymalnie może ją zwiedzić 1000 osób rocznie, a jej eksploracja wymaga znakomitej organizacji, by przez 4 dni zwiedzania zapewnić gościom komfort i bezpieczeństwo. Very clear. Niewiarygodne, że tutaj ktoś mieszka, co? No. 60 osób. Kurde. Godzinę drogi stąd, ponad. Jaskinia położona jest w samym sercu dżungli, a jej nazwa pochodzi od pobliskiej wioski Dong, liczącej niespełna 60 mieszkańców. Jest tu dosłownie kilka domów, kilka upraw rolnych, szkoła i to w zasadzie wszystko. Nie ma nawet jednego sklepu. Mieszka tu mniejszość etniczna, która posługuje się swoim językiem. Aby Wietnamczycy mogli ich zrozumieć, uczą się też języka wietnamskiego. Lokalna społeczność żyje głównie dzięki wsparciu rządu. Oxalis, firma, z którą zwiedzamy jaskinię, zbudowała tutaj wspomnianą wcześniej szkołę oraz toalety. Przedtem nie było żadnej zorganizowanej edukacji, a wszelkie potrzeby załatwiało się w dżungli. Siema. Hello. One of the food as well, but not for you. There's one of the sprouts of the raspberry. And then local people, they take this one and they eat. No. Hey. I'm sorry, this one should. I have sneakers. Jak takie stare, dobre małżeństwo. Powoli tak się... Dostojnie. Na 4 dni do jaskiń silni i zręczni porterzy noszą jedzenie, namioty, śpiwory, materace, sprzęt do wspinaczki i wiele innych rzeczy. Zgadniecie, ile to łącznie kilogramów? 600. Dobrze słyszycie. 600 kilogramów podzielone na 30 osób. Średnio 20 kilogramów na głowę. Me too, me too. Yeah. Yeah, mimosa plant. In Vietnam we call chai. Chai plant. Because when we touching it close. Stydzioszek. You see the entrance of the cave over there? I see. And one of the entrance is connect with another entrance down here. Chciałabym już być w namiocie. Tak? No, jeszcze chwilę. Nazywa się Small Entrance do jaskini. I faktycznie jest małe.
Wycieczki do Son Doong organizowane są od stycznia do połowy sierpnia. Przez resztę roku trwa okres zalewowy, kiedy poziom wody wzrasta nawet do połowy wysokości jaskini. W przerwach od powodzi roślinność ma szansę się zregenerować. Razu widać, kto na wakacjach, jak kto w robocie, co? Son Doong ma 9 km długości, z czego zwiedzający przemierzają 6. Nie przez cały czas będzie ciemno. Będziemy przechodzić przez okna jaskiniowe, które powstały, gdy sklepienie jaskini zapadło się pod naporem wody. W tych miejscach światło dzienne wypełnia wnętrze, a roślinność robi spektakularne wrażenie. Najwyższy punkt w jaskini, mierzący 200 metrów, zobaczymy 4. dnia w miejscu zwanym Wielkim Murem Wietnamskim, po którym będziemy się wspinać. Magda dalej w swojej ulubionej dzisiejszej pozycji. Nawet w jaskini. W całej okazałości cały na biało. Trochę tłuszczu, trochę kości. And we keep them here for 1 hour now, okay? Pa Van Damme, jak leci z koksem. Są warzywka dla Darunia. Najpierw warzywka. Patrzcie. Yeah. Is it for tomorrow? No, for the porter. Oh, that's good because we wouldn't eat that much. Oh, wait. 1, 2, 3. 13, 14, 15. Ty, trzyma się, 17. 7, what do you want me to do? Please wash your hand with hand sanitizer. And where's the song? Your hand do. Wash your hand do. Watch your hand, do. Watch your hand. Watch your hand or wash your hand? Watch, okay. Watch your hand. Very good. Jakie talerzyki zmyślne, co? Owcze. Buongiorno. Po śniadanku szybkie pakowanie i zmieniamy lokalizację. Ja się nie mogę wciąż napatrzeć i mam tylko jedną obawę, że na filmie nie będzie widać, jak tu jest cudownie. To nie będzie, no. Rozpoczął się wietnamsko-polski challenge. Kto puści większą kaczkę? Przysięgam, facetów to jest tak łatwo namówić na takie głupoty. 10 dorosłych chłopa szuka płaskich kamyków tylko po to, żeby udowodnić, że on zrobi ten najlepszy. Dobrze. Ui, mỏng quá. I did well, my boss. A co robi Darek, kiedy Ula poszła do łazienki? Laser! You heard Ula? Everything is okay, Ula? Everything good? Yeah. Płakałam się. Wdrapaliśmy się takie gdzieś 30 metrów skałkami do punktu obserwacyjnego, w którym Oxalis w 2015 nagrał roczny timelapse. Oczywiście w celach marketingowych też użyto tego timelapsu, ale głównie chcieli się dowiedzieć, jak wysoko i nisko opada woda wraz z porą mokrą i suchą. Cały obóz jest już spakowany, ruszamy w dalszą drogę. The scientific name is the Scutigera. What is the animal name? The centipede. Sandy? Centipede. Święty Piotr. Gdzie człowiek nie spojrzy, czy do przodu, czy do tyłu, wszędzie dech zapiera. Żegnamy się z jaskinią Hangen. Jedną z wielu. Nie mogę się doczekać tej wielkiej. Son Doong. A i tak zrobiła tak olbrzymie wrażenie. Nadchodzimy Son Doong. Jedyne 4 kilometry przez dżungel i wchodzimy. Tak, tylko 4? Tak. Mega. Son Doong, największa jaskinia świata o mały włos, mogła stać się nieodkrytą legendą, jak Yeti w Himalajach. W
W 1990 lokalny mieszkaniec poszukujący agaru natknął się na coś wyjątkowego. Znaleziskiem była oczywiście ta jaskinia, o której opowiadał przez długi czas każdemu, kogo napotkał, ale nie był w stanie tam wrócić. Udało mu się dopiero 19 lat później. Za ten wyczyn jego imię wyryto na wejściu do jaskini. Dlaczego ktoś, kto świetnie znał okolice, nie mógł odnaleźć swojej drogi? W dżungli teren zmienia się z roku na rok. Powodzie, susze, błyskawicznie rosnące rośliny. Wszystko to skutecznie ukrywa dawne ścieżki i zmienia krajobraz. Prawdopodobnie rzeka, która początkowo prowadziła odkrywcę do jaskini, zmieniła swój bieg i tym samym odcięła drogę powrotną. A teraz nasz znany geodeta, hobbysta, Dariusz. Geolog, ty. No. Jeszcze raz. A teraz słynny polski geolog. I geodeta też. W nogach śpisz, gówno wiesz. Dariusz ma fakultet z geodetii. Dobra, nieważne. Myślisz, że Dariusz nie umie? Nie psujesz, ja mam być najważniejszy w tym geodeta. Ale kobiety nie miały tygodnia. Akcja jest taka, że te formacje, które się tutaj tworzą się przez to, że kamienie nie pozwalają kroplom erodować tej ziemi. I one tak sobie zostają. Utrzymuje piasek i na górze są kamyczki. Fajne, nie? To znaczy, że ta ziemia za dużo gada, tak? Jest erudytą. Erudytą, tak. No. Fireman. No krzemień, jak znalazł. Kolejna część dżungli to teren pełen pijawek. Podciągamy skarpety i lecimy w paprocie. To the hall. Oh, we have another Vietnamese Polish competition. Well done. Yeah, the ticket is Shandong. I got it. Yeah. Yes. Is it already a Vietnamese skiing? Yes. Okay. I to jest ten moment, kiedy nie życząc źle nikomu, chciałbyś, żeby ktoś walnął w błoto. I przed chwilą była instant karma, bo tą osobą byłabym ja. Cieszę się, że się dobrze czuję, bo jakbym miała poziom wczorajszej energii dzisiaj, to by było no tak niewesoło. My też się cieszymy razem z tobą. Teraz, Ula, pamiętasz jak ci mówiłem o tym drzewie lateksowym? Tak. Co, patrz. Będę sobie potrząśnij ale delikatnie, tylko nie za delikatnie. Nie za delikatnie, tak? Dobra, trochę mocniej i weź tak, zostaw, tak? I zobaczysz jak wibracje te. Tylko tak, wiesz, tak z życiem. No tak. Oszukał mnie jak zawsze. Kurde, za mało wody było na górze, nie? Czas na komisyjne sprawdzenie, kto najlepiej w dżungli oszczędza pranie potem z cyklu najczystsze buty. Krzysiek, no mocne 7 na 10. Dariusz, no przepraszamy, takie 4 z minusem. Ula, O Jezu. Ula 10 na 10. Jakby słoń obstrał. Nasz porter, no hit. No. Juan, well done. And the winner is... Yeah. Trzeba kurde tak uważać, nie? Że się nie nadziać, nie puścić, no. Dotarliśmy do launch pointu. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego jest taka folia, po to, żeby węże nam nie wchodziły, jakieś inne ustrojstwo. Pora ściągnąć buty i sprawdzić, do kogo przyczepiła się pijawka. Do mnie jedna duża jak zawsze, ale okazuje się, że do Uli równie. Teraz bardzo powoli Można stać się pijawką. będzie... O! Proszę cię, nic mi nie będzie. Ona ci wypchnie całą krew z nogi, ale tylko z lewej. Proszę cię, bo ja już się denerwuję. And now ambulance coming, ambulance coming. Spray on. Ona wtedy... Party! It's very tiny. Baby! Very tiny leeches. Aha. Yeah. Ula, coś na pewno jest nie tak. Ula, Rambo. coś jest na pewno nie tak. Ta krew jest za czerwona.
No kurde. Like a cow. Okay, now I will survive. Podczas gdy my szukamy pijawek, nasza ekipa przygotowuje lunch. Skóra zaczęła, wiecie, odklejać się może od buda. Śmiał się z żony i ma za swoje. Przez chwilę myślał, że pijawka weszła wiecie gdzie. Torbę. To clean your hand, clean this one carefully It's or not not. a liquid? The liquid, this one is not good for digestion. Okej. Chciał dotknąć wódą i morze, nie? Daj wodę. Nie, sprawdzaliśmy, czy nie mam więcej tych takich oficji. Dobra, muszę się rozebrać. Who is laughing now? Chcesz człowieka rozebrać? Żona, sprawdź. No i tak, temat pijawek stał się tematem numer 1 dzisiejszego popołudnia. Pozdrawiamy cały Rollcamp i dziękuję za skarpetki, które dostałem na Rollcampie. Dama w dżungli. Obrzydliwe, mokre skarpety i obłocone buty, ale paznokcie zrobione. Indigo, baza mineralna. Tak. Założyliśmy uprząż, bo za chwilę schodzimy do Sondong. To wiekopomny moment dla całej naszej czwórki, ale najbardziej dla Dariusza. Ja pierdykam, jak z Awatara. Do trójki, no. Nie? Chciałbym coś ogłosić, że na tę chwilę czekałem 16 lat. Odkąd pierwszy raz zobaczyłem jaskinię na fotkach w Google i powiedziałem Magdzie, że chcę tam być. Więc 16 lat później dziękuję Ci, kochana żono, że jesteś ze mną i spędzimy jutro walentynki. Kochani, to nie ognisko ani nie pożar, to Ula i Dariusz w jaskini na fajku, na przerwie. To się nie dzieje, nie? Długo te manekiny tam tak będą stały? Prosta zasada. Ile marmuru? Tak? Marmur? No jak? A to czarne z spodem też? No, marble to jest czarny. Jednak nie marble, jednak limestone. Kurde, nie wygląda jak wapień, nie? A jednak, wiesz Darku, ty też nie wyglądasz jak wapień. A jednak. Ja się nie muszę się znać na wszystkim, tak? No nie, no my to wiemy, Darku. No. Fajnie. No już koniec przyjemności, koniec przerwy, trzeba iść dalej. Następny, zapraszam. You're next? No dobra, obiecaliśmy sobie z Jaśką, że o tym odcinku wam nie powiemy, dopiero jak tu będziemy. I poprosiliśmy też ich, żeby nie mówili. Teraz jest najgorszy akurat okres tej wycieczki. Jak widzicie, tunel się zwęża i będziemy się przeciskać, więc damy im torby, zdejmiemy też coś, co możemy się zaczepić, oddamy im to i tam jest taka niedługa, bo 200 metrów szczelina i trzeba się nią tak... Oni wam pokażą. Ale to jest naprawdę najcięższy akurat wycieczki. No okej. Naprawdę, Magda? Nie, ściemno. We have to wait near the entrance. A teraz znany botanik i chciałam powiedzieć zoolog. No, znany w każdym razie. Zoofil, tak? Proszę, opowie nam, jak to się dzieje, że roślinka rośnie bez światła. Darku, jak to możliwe? Ja ci powiem. Energia jakoś inaczej czerpać. Ma wodę. No ma, dlatego jest też taka transparentna trochę. Ale cholera wie, nie? Jakbyśmy byli na pustyni.
1, 2, 3, back there! No, to się nazywa mieć posłuch, Dareczku, nawet w jaskini. Władza. A tutaj mamy malutkie, bodajże stalagmity, czyli te formacje, które rosną od dołu do stalaktyk, zdaje się od góry. Look at the rides! Nasza przygoda na dzisiaj pomalutku się kończy, bo no popatrzcie tam. Śmieszna ta dziura, nie? Teraz to już szeroko. I tak sobie myślisz, stoi to od milionów lat w nienaruszonym porządku, ale zawsze jest taki czajny szans, że akurat kiedy my tutaj, To tąpnie. tam któraś skałka stwierdzi, Puszczę. puszczę, a co, tak trzymam miliony lat, puszczę dla odmiany. Ale normalnie jak z Hollywooda. Aż się prosi, żeby nakręcić tu hollywoodzki film. Okazuje się, że reżyser King Konga rzeczywiście spędził w Sondong 3 dni. Nie dostał jednak zgody na realizację filmu w tym miejscu, więc na pocieszenie pozwolono mu kręcić w Tulan, które odwiedzaliśmy rok temu. Efekt? Film powstał tam, a nie tutaj. Zresztą nie jeden film, bo u nas na kanale znajdziecie kolejny. Trudno byłoby tu powtórzyć sukces filmu Jedz, módl się, kochaj z Julią Roberts, który uczynił z dzikiej wyspy Bali jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych w Azji. Tutaj taki rozgłos nie jest możliwy, bo władze celowo ograniczają liczbę turystów w Sondong do maksymalnie 1000 osób rocznie. Dotarliśmy do obozu, a teraz idziemy na szybką kąpiel. Tutaj wypadałoby. nie ma Prysznica? prysznicu ani wanny. Ale jest steam room. Jest steam room. Zanim do niego wejdziemy, idziemy się przekąpać w rzece. I Będzie chłodno. będzie to urocze doświadczenie, bo nie dość, że w ciuchach, to jeszcze w life vest. Dobrze, że nam kaftanów bezpieczeństwa nie zakładają, żebyśmy przypadkiem sobie krzywdy nie zrobili. Tacy to Voxalis są dbający o klienta. Safety first. I jeszcze mamy takie, słuchajcie... Takie push-upy. Tak, dokładnie. Push-up? No rok! Perpi! Właśnie oglądamy ślady skorupiaków, bo tutaj kiedyś był ocean. Ale teraz, nawet w tej podniosłej chwili, nie potrafię zachwycić się naturą, bo czy tylko mi i Darkowi te fossils przypominają kutongi? No, to taka prawda. No. Darku, czy ty masz takiego zawiniętego kutonga? To bardziej kutasiki takie wiszące są. Yep. Pan stwierdził, że z głąbami nie gada i sprowadzi nas do kontrapunktu wycieczki. Idziemy pływać. Takie sobie robiłam żarciki z tej kąpieli, a już widzę, że będzie grubo. In the water, in the water. Yeah, Okay, look back there. Look back there. No, Dave! Jak się, Dareczku, podoba kąpiel? Wysikamy. Mogę ci pokazać później. A tak zimna woda. Przytul mnie. To mi zimno. Aziz, like, tonę z tobą! Trzymaj. Takie dwie boje nie utoną, nie martw się. No? Na Titanicu mielibyśmy szansę. Dlaczego nie chcesz wyłączyć? No, Lesiu by się nie zmieścił. Pozdrawiamy Lesia. No, po zimnym basenie, jak w prawdziwym dobrym hotelu przystało, sauna. I jak w 5-gwiazdkowym hotelu jest i garderoba. Cześć, Golasku! A gdzie masz brata? Poszedł palić papierosy.
Who make this that fire? Dzień dobry Państwu. Trzeci dzień w jaskiniach. Spuchnięci, jak widać. Natomiast taki widok o poranku wart jest spuchnięcia kolan i tych wszystkich niedogodności. Hello, my friends! Good morning, guys. Good morning. Co mi się w narrację wpierdziela? Wszystkiego najlepszego, kochani, z okazji walentynek. Też wszystkiego. Koala. And your birthday. Happy birthday. Thank you so much, my man. Thank you so much. Jego marzeniem jest przyjechać, zwiedzić Europę i że oszczędza, żeby to zrobić. I tak z żoną sobie postanowili, że na 10-lecie ślubu przyjadą, czyli za 5 lat. I wtedy wymyśliłam, że my ich weźmiemy w Dolomity na jakąś wycieczkę jedną, co robiliśmy. Super. On marzy o takiej jakiejś aktywności. Opowiadałam mu o naszym skakaniu, canoning, pamiętasz, takim szalonym, albo o tym chodzeniu po Stairs to Heaven, no albo po Via Ferrata w Lautenbrunnen. Co smażysz naleśnika, czy wkładkę do butów? Naleśnika. Dobrze. To dzisiaj te będziesz jadł. Gumowe lubię tak, jak się ciągną. Na walentynki dostaliśmy naleśniczki od szefa. Z nutellą. Kto tu ma urodziny? No można tak zamiast ekspresiku. Przelewowo. Zadowolony? Za nami dzieje się już pakowanko. Tu nie ma chwili na wolny przelot. Dokończamy jedzonko, a 30 chłopa za nami rozpakowuje nasze namioty, toalety. O Jezu, to ja muszę do toalety, to niech mnie jeszcze nie schowają. Ale skąd to spuchnięcie? Przecież wypiłam dużo wody. Zobacz, jak mnie wystało. Jezu. Ale masz wory. Nie idziemy do sauny już dziś. Miał rację. Słuchajcie, siedzieliśmy w saunie jakieś 20 minut i nasz Seven przychodził co 5 minut, pukał i kategorycznym głosem usiłował nas wyciągać z tej sauny, a my udawaliśmy, że nie słyszymy. Niesamowite jest to, że nam pozwalają chodzić po tych tarasach, nie? U nas to już by cię zakatrupili. Idziemy, nie uwierzycie, ale tam. W dziurę, czyli Dariusz miał rację wczoraj. Tak, ale nie trzeba się czołgać, z tym przekłamam. Zobaczy zaraz. Ale ciasno. Wejdziesz? Nie. O, zaklinowałem się. No, może być ciężko. Nie znikał, to nie przejdzie. 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 Się popieści się Dariusz zbierz. Chodź, poślinię ci. Głupi i głupszy. Przechodzimy miejscóweczkami i lecimy dalej. Tu trzeba tak troszkę dołem szukać miejsca. A to dopiero 15 minut naszej wycieczki, jeszcze 6 godzin. Yeah, yes. We need to set the rope exposed later. After the exposed, we have the safety belt. Can you make for me the whole picture? Widzisz, jaka dziura? Jak się mieścisz ładnie? No. Znaczy tutaj mamy chudziutkiego Nan. To on daje radę, chociaż ma duży plecak. No, Krzysiu, zobaczymy, jak wjechały 3 ostatnie kolacje. Nic nie wjechało, wszystko spalone. A miały być walentynki wówczas, co? No jest. Dla mnie bosko. Nawet 15 schodków w środku jaskini wymaga asekuracji. Trochę nas to męczy, bo oznacza dodatkowe przystanki, ale rozumiemy, że jest to konieczne. Trzeba uszanować, że tutaj może przyjść różny poziom umiejętności climbingowych. Yes, I'm living. I do każdego trzeba się dopasować. Lepiej założyć, że każdy sierota, niż potem się Szanuję. I wait for her. Yeah. przykro zdziwi. Sir, yes, sir. Po raz kolejny to jest Avatar Style. Właściwie rzecz ujmując, jest na równi z hawasy w Polsce. Mówisz? Na równi.
Ciekawa jestem, gdzie będzie numer 3 spośród wszystkich agrowycieczek, jakie robimy. W sensie? Czy uda nam się zobaczyć coś równie pięknego jak ta jaskinia i jak Havasu Falls. Jeżeli zastanawiacie się, czy trasa jest bardzo wymagająca, fizycznie niby nie jest, natomiast jest taka dość tricky. Na każdym kroku możecie spotkać ruchomy i śliski kamyk. I to sprawia, że nawet 5 minut temu nasz guide się przewrócił na rękę i przez chwilę myśleliśmy, że sobie coś z nią zrobił, bo tutaj jest riski po prostu. Ale ogólnie rzecz biorąc, jak ludzie chodzą po górach, to dla nich to będzie pestka, więc luz. Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzicie po górach, to zdecydowanie sobie tutaj poradzicie. No dzień dobry, słonko. Jak nam na koniec filmu, pięknie, tutaj. Jest Jaćka. Sławny wedding cake. Tu się teraz znajdujemy. Ale bajer. Happy Valentine's. Kocham Happy cię. life. Happy wife. Aha. Happy. Happy life, happy wife. Tak to idzie. Nie, happy wife, happy life. Będąc w takim miejscu, się prosi, żeby stanąć na głowie, na rękach, na ramionach, ale proszono nas, żebyśmy nic głupiego nie robili, więc po prostu 3, 2, 1. I'm free. Zgłodniał trochę? No bardzo. Ale już idziemy na jedzenie. Ty, dlaczego oni dookoła idą? Było bezpieczniej. To nie chodzi o to, żeby jak najszybciej, ale... To będzie 15 minut do jedzenia jeszcze. Tareczku, wyjdzie ci na zdrowie. Mało jem. Na zdrówko wyjdzie. Widzisz, że naleśniki nie działają. Nie wierzcie ludziom, że naleśniki są pożywne. 1,5 godziny później już jestem głodna, zjadłem 4. Tak to jest, jak się zaczyna od cukru. Babkę płaszcznik wcisnąłem najpierw. Jak w Pamukale, nie? Ja chciałam powiedzieć tarasy prawie jak na Złotej. Jak złote tarasy. Chodź. Padawanie. A jeśli się zastanawiać, co za 3 gwiazdki betlejemskie, to nasi kochani Wietnamczycy, którzy jak trzeba, to idą pozować ze światłem. Jest tylko back then, czyli lights on, włączają światła i od razu piękniej. A teraz Dareczek pokaże, co potrafi. No tym razem Dariusz ma konkurencję. Down, yeah. Wow, good. Wow, good. Ja się domagam prostszej wersji dla początkujących. One more cup, please. Here we go. Yeah. A gdy ze strony porterów gromkie śmiechy, Dareczek mówi pa i kładzie się spać. Nie, już mam dosyć. Za 27. Takie to pory chodzenia spać. Zaraz do ciebie dołączam. No się bardzo cieszę. W końcu walentynki. My safety assessor always take care of me after the accident. Może
żeby cię dziabnąć. Pokaż, czy lepiej. Fantastic. Jezu, pięknie. That I couldn't open it. And I was like, that's worth a video. Where's my lightning? Dzień dobry Państwu, dzień 4. Jak już wiecie, skąd to się wzięło, bo Dariusz skrzętnie nagrał. To nie ma co dramatyzować, tak jest lepiej niż o 4 rano. Proces recovery następuje, a my zasiadamy do pysznego śniadanka. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Nikt nie patrzy. A tymczasem, moi drodzy, jak zastanawiacie się, jak wygląda kemping, no żwawo, te 38 Wietnamczyków i 4 Polaków mieści się w takiej oto przestrzeni. Można grać w chowanego, aby kto chciał. A tam, za winklem, tam jest toaleta i pokażę wam, w jaki sposób załatwia się temat braku kanalizacji. Toaleta turystyczna, przenośna. To po prostu wiadro, to znaczy sedes, ale pod spodem jest wiadro, a obok jest kolejne wiadro, którym zasypujemy, zamiast używać spłuczki, trocinami, dzięki czemu neutralizuje to smród i naprawdę korzystać z tej łazienki jest dość przyjemnie. A tam znajduje się podręczna umywalka. Strasznie to lubię, jak się Stefanowi zmienia osobowość. To jest taki śmieszek, gra jak pierwsze skrzypce, ale jak przechodzimy do kontroli, to może taki jest tak skupiony, tak zorganizowany. Oh, good. To bardzo dobrze, bo wiem, że super robi swoją robotę, a my faktycznie jesteśmy bezpieczni, bo jak uprzęż wskazuje, dzisiaj będzie wspinaczka pełną gębą. Opuszczając naszą część namiotową, wchodzimy do wioski porterów odległej 20 metrów. I słuchajcie, to, że to jest natura, to jedno, ale oni tutaj naprawdę sprzątają. Jak zostają gdzieś ziarenko, jakieś ryżu, to nie sprzątają i wyrzucają, żeby tutaj... Nie zaburzać ekosystemu. Kurde, wszystkie blaty z nierdzewki. Normalnie sanepid by mógł tutaj z białą rękawiczką wejść. I Gosia Rozenek też. Myślę, że by tu nie weszła. Test białej rękawiczki, Daro. Perfekcyjna pani domu. Kurde, widok z kuchni, jak z salonu, nie? Mhm. Right now we are preparing for the Vietnamese Great Wall. Look at all our team. I hit head number 4, went and then number 5. A lot of pressure. Just in case. Przyszli wszyscy, dawaj teraz wszystkimi. Wszyscy chcą na ręce do ciebie. No. Yeah. I tak prezentuje się ekipa Sandong z Oxalis, dzięki której bezpiecznie i wygodnie spędzamy 4 dni w dziczy, w jaskini, w największej jaskini na świecie. To nie wszyscy, część już wróciła do wioski, łącznie to 40 osób. To chyba pokazuje ogrom logistyki, co? Now the security check of the security check. Good. All good. Ale wiesz, gdzie go złap? Check him good. No. Jak podpuszczaj, to własny mąż. So the time for forming 1 centimeters calcium carbonate on formation around 1 to 300 years. Wow. Per centimeter. For 1 centimeter time. So how do you predict how much time took it the nature to? This one Millions here. How much, Darek? Few millions.
But Vietnamese millions or US dollar millions? Dampa. Kurde, całe życie, Tak więc jest. całe życie. Zagrała w twoją grę. I znokautowała. Rock 2, 3. Wow. Jak z obcych, nie? Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Tu też jest kolejny. Rejs tratwą w środku Son Doong to kolejny highlight wycieczki. Jest dostępny tylko w pierwszym kwartale roku, kiedy poziom wody po flooding season nie zdążył całkowicie opaść. To czyszczenie butów to nie tylko wyraz sympatii, ale przede wszystkim dbania o wielką wietnamską ścianę, do której właśnie podpływamy. Będziemy się po niej wspinać, stąd też ta uprząż. I są dwa elementy, bezpieczeństwo i wizerunkowe. Po pierwsze, bezpiecznie jest wchodzić w butach bez gliny pod spodem. Proszę światło. Dziękuję. A po drugie, chodzi o to, żeby nie upaprać The Great Vietnamese Wall. Cała góra. To najgłębszy punkt jaskini, o którym wcześniej wspominałam. Mamy 150 metrów do sufitu od naszych głów. To wygląda po prostu jak dzieło sztuki, a jesteśmy grubo dużo metrów pod ziemią. Chinese Vietnamese Wall. Czekam na tą atrakcję, muszę przyznać. Mother, please say something. I'm very happy. I like climbing. So it was my first time. Cheers! And I understand why people who are climbing, they have strong arms. Extreme. Big. Monument. Wspinaczka była super przygodą, choć miała też swój minus. Wspinaliśmy się do wyjścia z jaskini, więc za chwilę będzie już po wszystkim. Po wyjściu z jaskini mamy jeszcze 3-kilometrową trasę do wioski, z czego 2 kilometry prowadzą przez stromy, błotnisty teren. Idzie się, jak po błocie. Tym razem nikt nie zalicza spektakularnej wpadki. Na szczęście, bo skały są naprawdę ostre. Pro tip, w takich warunkach najlepiej opierać ciężar ciała głównie na rękach, a nie na nogach. Taka technika na pająka sprawia, że nawet jeśli się poślizgniesz, nie skończy się to wtopą. No i nie złapałam, tak afirmowałam, żeby ktoś jednął. I to nawet Darek, to najlepsza opcja, najlepsza opcja. Okej, kolanko? Ale ślisko jest opora. Nie zdążyłam. Jak w górach. Piwko smakuje najlepiej. Bezalkoholowe. A do tego? A do tego jest Son Doong. Byliśmy tam, wedding cake, wczoraj. Młody ubezpieczał Darka podczas zejścia i śmialiśmy się, że jest człowiekiem dużej wiary, bo gdyby Darek potknął się, poślizgnął, to zbiłby go jak kula.
No, to kochani, zapraszam serdecznie. Gdzie mnie operatora? Sisio to. Now you can. Be our friend. Cheers! It's so sweet for us. So sweet. Thank you so much for your... Yeah. Jak się mówi na tybecie? Hello. Cincza. Pa chłopcy, bawcie się dobrze. No to się zaczyna 2,5-godzinna rozpusta. I będzie dzisiaj spanko w łóżeczku. Oto wietnamskie ubranko. Nie chciałabym być takich rozmiarów. Moje czeka tutaj. I tak sobie babeczki w Wietnamie spędzają wolno czas. No i kto się śmieje tutaj? Proszę bardzo, jak to jest bez rączek, herbatkę sobie pić? Proszę, daj radę. A słuchajcie, to jest taka jak Thermomix buteleczka. I tu się woda gotuje, a tu rurka A tu i do ceraty. Tak, i Magda już odpuchnięte oko. Trochę, tak. Mogę już puścić wam oczko. Zupełnie nie znam się na ogródkowaniu, ale urocze to miejsce, że sobie tak hodują jakiegoś rodzaju roślinki. No ale już dobra, na dzisiaj starczy. Ja się z Państwem żegnam, a malaczeńscy przejmują vloga dalej z innego miejsca. PS, a jednak jeszcze solo Urszuli, która na pożegnalnej kolacji z Seven i Ta podczas kola z naszymi safety assistants poprosiła o zdjęcia sixpacków naszych ulubieńców, Nan i Johnego. We just want to say thank you. And And Seven is saying that you have a six-pack. So? And you need to prove it and you need to send photo. Thank you. It was amazing, thank you. thank you, Nan. Bye. Przy żonie i dzieciach. I to już koniec naszego odcinka. Nimbach było ładne, ale nie może się równać z przygodą, którą właśnie przeżyliśmy. Dlatego darujemy sobie te hotelowe przyjemności, a widzimy się już niebawem, za miesiąc, w kolejnym vlogu, tym razem z europejskiego kraju. Cześć!